wróciłem na krótko do Francji i wtedy pamiętam taką scenę, gdzie ja mówię, no oczywiście iście, że nie powiedziałem przedtem. Później dzieciom powiedziałem. No, Ania była bardzo mała, miała 8 lat, prawda? A Piotrek był już, Piotrek miał znacznie więcej, miał 15 lat, 14 lat. W każdym razie on, słowa nie mówiąc, wyszedł do swojego pokoju i przyniósł kartkę papieru, na którym była treść takiej oto. Zobowiązuję się, znaczy ja, Aleksander Smolar, zobowiązuję się, iż po roku wracamy do Francji. Podpisane ojciec, syn. To jest kontrakt. Kontrakt. Rozbawiłem bardzo, jak nigdy go nie podpisałem. Nigdy go nie znalazłem, tej kartki. Ona była bardzo wzruszająca równocześnie. No i znalazłem się i to było niesamowite. To znaczy znaleźć się po 18 latach emigracji dokładnie w centrum życia politycznego Polski, prawda? W czasie tak pasjonującym, tak burzliwym, tak złożonym, prawda? To było pasjonujące i równocześnie to wywoływało we mnie stany lękowe. To znaczy ja równocześnie zdawałem sobie sprawę z granic mojej kompetencji. Ja wiedziałem bardzo dużo, nawet będąc na emigracji. Nie tylko o polityce międzynarodowej, gdzie wiedziałem znacznie więcej niż bardzo wielu ludzi, którzy nawet się uważali za specjalistów w Polsce. Ale nawet w sprawach wewnętrznych, bo ja miałem z 1000 źródeł informacji. Ludzie, którzy przyjeżdżali, prasa podziemna, prasa oficjalna, dzienniki zachodnie. Ja wiedziałem, ale ja nie czułem zapachu ani koloru, prawda? Znaczy ja równocześnie oczywiście zdolność oceny pewnych faktów, ja zdałem sobie sprawę, że to jest ryzykowne. No w każdym razie starałem się być bardzo ostrożny i tam, gdzie zabierałem głos, to tam, gdzie miałem albo bardzo warunkowo, albo tam, gdzie miałem poczucie kompetencji. No, przy sprawach zagranicznych miałem poczucie znacznie większej wolności.